Cześć, wracamy. Kolejne nagranie. Nóż w obronie koniecznej. Mój autorski projekt z drobnymi poprawkami Forged Blades, którzy wykonali dla mnie to narzędzie. Pościki na Facebooku, tam są wszystkie dane. Polecam, zachęcam. Cena przystępna. Stal Udeholm-Sleipner 3 razy bardziej wytrzymała na uszkodzenia niż przeciętnie używane materiały do produkcji noży przez markowe firmy. Także tym możecie tamte noże strugać jak ołówek. Możecie wykorzystać to naprawdę do wszystkiego. O samym ostrze możecie dokręcać śruby. Na pewno to przetrwa. Dobrze. Obrony kończy się dalsze. Aha, tu w zestawie jeszcze będzie oczywiście kabura. Właśnie dedykowana do danego modelu. Będą też modele treningowe, czyli nieostrzone. Oczywiście też, żeby zmniejszyć koszty, bo nie będą musiały być z porządnej stali zrobione. Będą z tej przeciętnej, na przykład z D2, która jest używana do wykonywania ostrzy przez markowe firmy, tak? Więc żeby zmniejszyć koszty, z tego będą wykonywane ostrza treningowe, czy też narzędzia treningowe. I co? I tyle. Jak pracujemy w obronie koniecznej. Pierwsze nagranie, jeśli chodzi o uwarunkowania, tam trochę więcej mówimy, w innych nagraniach mówimy jeszcze więcej, tu był skrót. Teraz mam nóż, nie mam jak uciec, czyli na przykład bił mnie, przewrócił mnie i idzie, zbliża się powoli, tak jak na filmach. Takie rzeczy też się dzieją, jak czują przewagę, moc, widzi, że nie ma... Znaczącą przewagę. Tak, widzi, że nie mam gdzie uciec, to idzie i się napawa, że zaraz mi napierdzieli. Napawa się moim strachem, tak? I ja wtedy wyciągam nóż. I często jest też tak, że a co to tam masz za tego tutaj cieniasie i tak dalej, tak? Niedocenianie przeciwnika, ale też zagrywka psychologiczna, bo jednak może to do głowy wejść. Tak, podkopywanie pewności siebie. Natomiast jak przede wszystkim pracujemy w obronie koniecznej? Jesteśmy zmuszeni, jest to konieczne, abym się obronił. Niekoniecznie wygrał walkę. Niekoniecznie wygrał. Mam się uwolnić, mam być bezpieczny. Przede wszystkim mam mieć możliwość wydostania się z sytuacji ucieczki. Zwłaszcza należy kłaść na to nacisk przy używaniu narzędzi, tak? Żeby to nie wyglądało tak, jak proponują eksperci. Jestem napadany, jestem zmuszony, żeby się bronić. Jest to konieczne i bronię się i go obroniłem się, tak? Ale czy to było konieczne? No niekoniecznie. Więc zbliża się, czekaj, zwiększymy kadr, zbliża się, mówię, nie podchodź, nie zbliżaj się, mam nóż, będę musiał się, trochę za szybko, mam nóż, będę musiał go użyć, będę musiał się bronić, jeśli jeszcze raz mnie zaatakujesz, będę musiał się bronić, on podchodzi, zbliża się, może chce mnie łapać, nie rzucam się mu do gardła, tylko wystawił na przykład rękę, ciach po paluchach, tak? Nie podchodź, nie zbliżaj się, nie wiem, idzie dalej, znowu przytrzymałem jego rękę gdzieś na bark, dźgnięcie na przykład w rękę, tak? Przytrzymałem rękę na bark albo wchodzę i zewnętrzna strona uda, lekkie pchnięcie, tak? Raz, odchodzę, jest zahaczona noga, już ma ograniczone możliwości, już mam bardzo dużą szansę na ucieczkę z miejsca zdarzenia. Oczywiście pamiętamy o tym, że są nieliczne sytuacje, odsyłam do innych nagrań, do pierwszego nagrania z tej serii, w jakich sytuacjach możemy użyć ostrza, ogólnie narzędzia, a zwłaszcza noża w obronie koniecznej. Musi być to uzasadnione poziomem zagrożenia zdrowia i życia mojej osoby, tak? Osoby atakowanej. Zasada odpowiedniości nie dotyczy tego, że jak on ma nóż, to ja nie mogę go zastrzelić, jak on ma gołe ręce, to ja nie mogę wziąć noża. Jak ma nóż, to ja muszę nożem, jak ma pistolet, to muszę pistoletem, tak? Nie. Ma być odpowiednie do sytuacji, tak? O tym musimy pamiętać. Więc jak na przykład jesteśmy znacznie mniejsi, może jesteśmy podobnych rozmiarów, zrobiłem wszystko to, żeby do tej sytuacji nie dopuścić, nie atakowałem, nie eskalowałem konfliktu, wycofywałem się, nie chcę, tak? To, że jestem podobnych rozmiarów, nie znaczy, że walczę tak samo skutecznie jak on. Jeśli on się rozbija non-stop po ulicach,
Nie ma techniki, to nie wygląda ładnie, ale ma co? Ma skupienie, ma agresję, ma pewność siebie, będzie szedł jak przecinak, nie będzie jak w sportach walki, atak, obrona, będzie tylko atak, atak, atak do końca. Jego albo mojego, tak? A jego pewność siebie wynika z tego, że najczęściej to był koniec jego przeciwnika. No. I w tej sytuacji mogę być nawet większy od niego. Jeśli jestem rozbijany na miazgę w kącie, wyciągam nóż i działam. Albo inne narzędzie, tak? Teraz akurat rozmawiamy o nożach, tak? Jeśli byście chcieli stać się właścicielem takiego narzędzia, szczegóły na moim Facebooku. Tak jak mówiłem, wykonane przez Forged Blades według mojego projektu z ich drobnymi poprawkami, acz bardzo znaczącymi, bo chłopaki znają się na robocie fenomenalnie. Materiał naprawdę taki, że wnuki waszych wnuków jeszcze będą mogły z powodzeniem tego używać do strugania ołówków na przykład. Czy gwoździ. Jakby chcieli akurat z gwoździa zrobić wykałaczkę. Także a jeżeli chcecie się nauczyć obsługiwać kontekstu, okoliczności, to oczywiście szkolenia. Tak jest, zapraszamy na szkolenia. Nigdzie indziej tej wiedzy nie będzie. Moje własne, moje prywatne, na szkolenia, które prowadzę wspólnie z weteranami jednostki GROM, Zimą i Kropą, Winter Szkolenia i Projekt Ranger oraz z panem X, który jeszcze nie chce zdradzać, że tak powiem, swojego backgroundu. Można tak spolścić sobie swojego backgroundu, swojej przeszłości, natomiast powiem wam, że jest grubo. Jest grubo. Także zapraszamy. Tam się dowiecie wszystko, co, jak i dlaczego. W każdym aspekcie. Kurde, ty w jakiś kurs na Grouponie z marketingu chyba poszedł. Tak jest, ale ma rację. Młody ma rację. Dobra, to tyle. Zapraszamy na kolejne nagrania. Będzie troszeczkę o uwolnieniach. Uwolnieniach z chwytów, jeśli dacie się złapać, nie wiem, tańczycie z dziewczyną, ktoś naskoczył na was na dyskotece, berhak, czyli złapał was od tyłu, co, jak wtedy robić, tak? Co jak wtedy robić, czy inne rodzaje chwytów, to będziemy poruszać. Dobrze. Cóż, rośnijcie w siłę, bawcie się dobrze i bądźcie bezpieczni zawsze.